Agata, chciałbym z Tobą dzisiaj porozmawiać o Pilar 2, czyli koncepcji wdrożenia podatku minimalnego, która została wymyślona przez OECD. Czy mogłabyś coś więcej o niej powiedzieć? Pilar 2 to jest swojego rodzaju rewolucja, której będziemy doświadczać wszyscy jako podatnicy. Dla mnie jest to rzecz, która bardzo mnie ekscytuje i ciekawi, bo jest to pierwszy raz, kiedy na skalę globalną wprowadzane są nowe regulacje podatkowe. Te regulacje będą dotyczyły przedsiębiorstw, których przychód skonsolidowany wynosi ponad 750 milionów euro. I koncepcja Pilar 2 zakłada, że przedsiębiorstwa te, jeżeli w którymś z krajów płacą podatek mniejszy niż 15%, będą musiały ten podatek dopłacić. Czyli jest to taka koncepcja wprowadzenia globalnego podatku minimalnego, po to, żeby wyrównać szanse prowadzenia działalności gospodarczej w każdym z krajów. Co ten podatek będzie oznaczać dla naszych klientów? Nasi klienci będą przede wszystkim musieli się przygotować do tak naprawdę oprocesowania sposobu liczenia tego podatku, tak? Czyli w pierwszej kolejności będą musieli się oczywiście zaznajomić z zasadami tego podatku. One obejmują zarówno tematy podatkowe, jak i księgowe, ale też i tematy IT. Trzeba będzie sprawdzić, czy w ogóle dane przedsiębiorstwo jest w stanie wyciągnąć informacje, których żąda, tak, czy których wymaga Pilar 2. Warto tutaj wspomnieć, że już sam projekt deklaracji Pilar 2 wymaga wypełnienia 240 pól. Wiemy też, że około 140 krajów, tak, 140 krajów dołączy czy zamierza wprowadzić te regulacje, więc na pewno pomiędzy krajami będą pewne różnice i myślę, że to będzie wymagać od naszych klientów bardzo dużej uważności i też umiejętności dostrzegania różnic po to, żeby zadośćuczynić temu wymogowi wyliczenia, czy w danym kraju jest się poniżej, czy powyżej 15%. A co powinny zrobić polskie spółki, które będą podlegać pod te nowe regulacje wynikające z Pilaru 2? W Polsce myślę, że możemy mieć do czynienia z dwoma rodzajami podmiotów, które mogą być dotknięte, tak, tymi nowymi regulacjami. Jedna grupa są to grupy takie, które same prowadzą działalność międzynarodową, czyli właśnie spełniają ten warunek powyżej 750 milionów euro przychodu skonsolidowanego. Tutaj mamy do czynienia, myślę, około 50 grupami w Polsce, czyli to nie jest dużo. Ale z informacji, które posiadamy, około 8 tysięcy spółek jest takimi, które wejdą w skład grup międzynarodowych, które będą podlegać Pilarowi 2. I teraz każdy z podmiotów z obu tych grup musi oczywiście się odpowiednio przygotować do wdrożenia tych przepisów, czyli najlepiej byłoby, gdyby już teraz zaczęli tak naprawdę przygotowywać swoistą symulację wyników, czy zostaną właśnie złapani przez te przepisy, czyli czy którakolwiek ze spółek, czy w którymkolwiek z krajów pojawi się opodatkowanie poniżej 15%. Warto o tym wiedzieć, no bo przecież mimo, że te przepisy wejdą dopiero od 2024 roku, no to warto o tym, czy warto tego typu informacje zacząć w proces budżetowania, tak, czy w proces przepływów pieniężnych, więc jak najbardziej uważamy, że warto już teraz się tym tematem zainteresować. 8 tysięcy to całkiem dużo spółek, tak mi się wydaje. Tak, tak. A co PwC może i co zrobiło już dla klientów, aby im pomóc w przygotowaniu się do tych nowych obowiązków? Tak, znaczy PwC od samego początku bacznie obserwowało poczynania w zakresie Pilar 2, czyli to de facto propozycję OECD. Komentowaliśmy ją jako firma, dawaliśmy uwagi. Też badaliśmy wpływ na działalność przedsiębiorców. Tak jak wspomniałam, ten temat jest istotny, rewolucyjny, o szerokim zasięgu, więc stąd my jako firma na pewno chcemy być blisko tego tematu. Uruchomiliśmy specjalną stronę, będzie podany tutaj link, która pokazuje tak naprawdę, które kraje już wdrażają ustawodawstwo, bądź w którym z krajów pojawiły się już przepisy. Mamy taki tracker uruchomiony. Dodatkowo też przygotowaliśmy dla firm
swojego rodzaju manual, który tłumaczy, co z zasad OECD tak naprawdę wynika, czym się je Pilar 2, czyli wskazaliśmy obszary, a także interesariuszy, z którymi należy rozmawiać, aby przejść przez tak naprawdę gąszcz przepisów Pilaru 2. Oprócz tego oczywiście już realizujemy projekty dla klientów, które mają na celu wyliczenie efektu podatkowego Pilar 2 i w tym zakresie też jesteśmy w stanie pomóc klientom. Agata, dziękuję bardzo za rozmowę. Myślę, że jeszcze nieraz się spotkamy, żeby porozmawiać sobie o Pilarze 2. Dziękuję bardzo za rozmowę i zapraszam wszystkich na nasze strony i media społecznościowe, gdzie będziemy mówić o Pilarze 2. Dziękujemy. Dzięki, Michał. Dzięki.